Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Motoformat. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o legendarnej Toyocie Suprze. Zapraszam do oglądania. Aby poznać nieco bardziej jej pochodzenie, trzeba cofnąć się do późnych lat 70., kiedy to Supra powstała jako nieco ładniejsza wersja Celica Coupe drugiej generacji. W 1986 roku Toyota całkowicie oddzieliła Suprę od Celici, ale dopiero model czwartej generacji wprowadził ją do świata japońskiej superkultury. Winę, jak dziwnie by to nie zabrzmiało, ponosi silnik 2JZ GTE Supry MK4 i sześciobiegowa skrzynia biegów Getrack. Rzędowa szóstka była tak niezniszczalna i tak gotowa do wykręcania szalonych osiągów, że nawet dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych silników wszechczasów, zarówno w motorsporcie, jak i wśród osób zajmujących się tuningiem. Większość z Was zna ten model przede wszystkim z filmu Szybcy i Wściekli. Przez lata Supra odnosiła sukcesy w sportach motorowych takich jak drag racing, rajdy oraz drifting i serię wyścigów torowych. Ale porozmawiajmy teraz trochę o silniku, ponieważ zasługuje on na szczególną uwagę. To właśnie fabrycznie turbodoładowany i wyposażony w żeliwny blok silnik 2JZ GTE sprawia, że Supra MK4 stała się legendą. Oprócz wytrzymałości, układ prostej szóstki o mocy 320 koni mechanicznych oznacza mniejsze wibracje i płynniejszą pracę jednostki napędowej. Tutaj możliwe jest uzyskanie 700 koni mechanicznych bez otwierania dolnej części silnika. Mając zapas gotówki można osiągnąć nawet 1000 koni mechanicznych. Prawdopodobnie nie ma tańszego sposobu na osiągnięcie takiej mocy, jaką dysponują hipersamochody warte miliony dolarów. Przykładów takich 1000-konnych modeli nie trzeba daleko szukać. Mało tego, przykładem może być Toyota Supra Turbo, która kilkanaście lat temu została zbudowana w Polsce. Moc? Bagatela 1500 koni. W porównaniu z konkurencją Supry są niezwykle niezawodne, a właściciele, którzy je posiadają, wiedzą o tym, czego efektem są tysiące egzemplarzy MK4 z dużymi przebiegami bez najmniejszej czkawki czy skazy na lakierze, które zwykle towarzyszą takim przebiegom. Nietypowo jak na swoje czasy MK4 posiada również aluminiową maskę silnika, przednią belkę poprzeczną, górne wahacze i wszelkiego rodzaju elementy silnika, a wszystko to w celu zmniejszenia masy samochodu. Nawet włókna wykładziny dywanowej i tylny spoiler są puste w środku, aby jeszcze bardziej obniżyć masę, a mówimy przecież o samochodzie, który jest pełnoletni. Wnętrze to spełnienie marzeń miłośników analogowych rozwiązań. Siedzenia są nisko osadzone, deska rozdzielcza skierowana jest w kierunku kierowcy, a zestaw wskaźników jest prosty i niezawodny. Dźwięk 2JZ zamontowanego z przodu, wydobywający się z wnętrza kabiny, to dla wielu fanów prawdziwa muzyka dla uszu. Zresztą posłuchajcie sami. Supra dysponuje mocą 320 koni, ale to nie przypadek, że dokonując kilku drobnych zmian jest w stanie osiągnąć moc 500 koni. Począwszy od roku 1989, japońscy producenci samochodów uniknęli kosztownych wojen o moc, ograniczając moc samochodów produkcyjnych w swojej ojczyźnie do 276 koni. Była to dżentelmeńska umowa, jednak silniki takie jak 2JZ GTE Toyoty opuszczały linię produkcyjną z dużo większym potencjałem. Umowa dżentelmeńska miała sens dla kraju, który nie oferował zbyt wielu możliwości legalnego przekraczania prędkości 100 km na godzinę, ale okazała się nierealna dla amerykańskich nabywców samochodów, którzy oczekiwali znacznie większych osiągów. Wszystko to oznacza, że wykrzesanie 500 koni z 2JZ GTE lub RB26D jest łatwiejsze niż można by przypuszczać. O cenach Toyoty się nie dyskutuje, jednak obecnie na rynku poniżej 150 000 złotych raczej nie znajdziemy nic sensownego. Mało tego, nie szukając daleko, ceny potrafią przekraczać wartość najnowszej Supry. Niezła inwestycja, ponieważ te auta z każdym rokiem nabierają na wartości. W tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania, pozostawienia łapki pod filmem oraz komentarza. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots?